Póki co wciąż muszę zrobić streszczenie czwartego schowka, książki, która wyszła już ponad 1,5 roku temu, ale zrobię to, nie martwcie się o to. Póki co jednak chciałem skupić się na czymś bardziej istotnym, bardziej na czasie obecnym, czyli na czwartej książce FNAF-owej, pierwszej z serii Fazbear's Frights. One nie są związane ze starą fabułą książek, będzie ich 5, będzie podzielona każda na 3 osobne małe historie. Chciałem omówić je wszystkie naraz, zrobić jeden dłuższy odcinek, ale doszedłem do wniosku, że więcej sensu będzie, jeżeli zrobię osobny odcinek na każdą historię. Mogę w ten sposób trochę więcej powiedzieć na temat każdej z nich. Mogę też ożywić trochę mój kanał, dać sobie więcej czasu na następne odcinki, bo słabym to tempo od dłuższego czasu. Więc dzisiaj zaczniemy z tytułową historią, zaczniemy z Into the Pit. Pozostałe historie to To Be Beautiful i Con the Ways. Ale zanim zaczniemy, chciałem też podać trochę kontekstu pod te książki. Książki pokazują historie z różnych części kanonu. Niektóre są kanoniczne, niektóre nie są kanoniczne. Lubię uznawać, że jeżeli historia niczemu nie przeczy, to jest kanoniczna, ale nieistotna. Nie zamierzam używać ich w teoriach, bo nie jest to jasne. Może stworzyć jakieś nowe zasady dookoła całego uniwersum tylko po to, żeby tą historię opowiedzieć. Takie coś może stworzyć nam problemy w teoriach, możemy zagalopować się. Więc póki nie ma żadnego konkretnego potwierdzenia, uznaję je za kanoniczne, ale nieistotne. Książka nazywa się Fazbear Frights, więc ludzie uważają, że mogą to być wymyślone historie, które zostały wykorzystane w Fazbear's Fright, lokacji o prawie identycznej nazwie z FNAF 3. Ale co jednak jest istotne, Scott niedawno mówił trochę na temat tych książek i powiedział, że niektóre z nich odpowiedzą na nasze debaty fabularne, które mieliśmy od lat. Ludzie próbują już zgadywać, które to historie mogą być. Mamy opis historii o Złotej Siostrze, mamy Pita, który gnębi swojego młodszego brata, ale nie jesteśmy pewni, czy cokolwiek to znaczy, nawet jeżeli brzmią podobnie. Scott może jakiegoś twista wywalić na koniec i okaże się, że nie. Musimy to najpierw przeczytać. Każda historia powinna była mieć obrazek, ale te obrazki zostały usunięte. Scott powiedział, że chce im dać trochę czasu, chce, żeby były pokolorowane, żeby pokazać je w lepszy, inny sposób. Wiem o nich, bo ktoś dostał wczesną wersję książki, w której były już te obrazki. A teraz Scott używa Scott Games, żeby pokazywać ilustracje z drugiej książki Fazbear's Frights. Dostaliśmy Fetcha, dostaliśmy Lonely Freddy, a niedługo powinna pojawić się też ostatni obrazek do historii Out of Stock. Dzisiaj opowiemy sobie o tytułowej historii Into the Pit. Wszystkie te historie są mroczne, takie edgy, znacznie mocniej niż taka typowa fabuła FNAF-owa, bo to są już rzeczywiście horrorowe historie. Niby dzieci zginęły już wcześniej we FNAF-ie, niby było strasznie creepy horror, ale to tyle. Nigdy nie dostawaliśmy szczegółów, nie było gore, nie było rzeczy, które mają nam pobudzać wyobraźnię w taki sposób. Fazbear's Fright działa właśnie w tą stronę, przerażające, straszne itd. Każda z nich dzieje się w obecnych czasach. Dzieciaki oglądają YouTube'a, korzystają ze Skype'a, mają smartfony i tak dalej. Nie ma sensu wrzucać te historie w nasz timeline FNAF-owy, ale możemy uznać, że Freddy Fazbear's Pizza jest już dawno zamknięta, jakieś lata 90., coś takiego, a oni żyją w obecnych czasach, w latach 10., w latach 20., coś takiego. Pierwsza historia nazywa się Into the Pit. W tym kontekście oznacza to wskakiwanie do basenu z piłeczkami, ale samo słowo pit może też oznaczać jakąś dziurę, przepaść, jakąś pułapkę. Ta historia jest o Oswaldzie, 10-letnim chłopcu, który jest po prostu znudzony. Nie ma nic ciekawego do roboty, jego miasto umiera, nie ma żadnych atrakcji, jego najlepszy przyjaciel wyprowadził się jakiś czas temu. Lubi rysować animatroniczne postaci, a jego marzeniem jest, żeby coś ciekawego się wydarzyło. Każda historia z tej konkretnej książki będzie mówiła o marzeniach, więc możemy się na tym skupić trochę. Podczas przerwy szkolnej ojciec Oswalda decyduje, że będzie go zabierał blisko jego miejsca pracy, gdzie dzieci mogą czytać książki w bibliotece i jeść pizzę w pizzerii Jeffa. Cała ta pizzeria to jeden wielki bałagan, tak samo jak całe miasto. Nie ma zbyt wielu klientów. Jest tutaj pusta scena, mroczne, jakieś dziwne sylwetki narysowane na ścianach, basen z piłeczkami, który nie jest używany, jest zamknięty. Oswald przychodził do tego miejsca codziennie, bawił się tutaj nawet znośnie przez parę dni, ale szybko to minęło. Książka podaje nam dużo szczegółów na temat konkretnych dni, ale jednego dnia Oswald był w naprawdę beznadziejnym humorze, postanowił, że sprankuje swojego tatę, schowa się w basenie z piłeczkami. Cały ten basen był brudny, śmierdział, był lepki. Nie przeszkadzało mu to aż tak bardzo. Kiedy wszedł do środka, zanurzył się w tych piłeczkach i zaraz wyszedł, to okazało się, że był w zupełnie innym miejscu. W czystej, nowej pizzerii z masą klientów. Była to Freddy Fazbear's Pizza. Ewentualnie zrozumiał, że to jest to samo miejsce. Jeff's Pizza to Freddy Fazbear's Pizza, ale wiele lat wcześniej. No i nawet się tutaj trochę pobawił z innymi dzieciakami. Dookoła kręcił też się dziwny człowiek w stroju żółtego królika.
Oswald zrozumiał, że coś jest nie tak, wrócił do basenu z piłeczkami, zanurzył się i okazało się, że wrócił do swoich czasów. Nie minęła ani sekunda od kiedy się schował. Jako że odkrył coś tak ciekawego, to postanowił, że będzie z tego korzystał. Bardzo dobrze się tutaj bawił, poznał tutaj jakichś prawdziwych przyjaciół w jego wieku. Zaczął się dobrze bawić podczas tej przerwy szkolnej. Zorientował się też, że cofnął się do 1985 roku. Raz spytał swojego ojca o Freddy's, ale ten nie dał mu za dużej odpowiedzi. Wyglądało, jakby ojciec nie chciał z nim o tym rozmawiać z jakiegoś powodu, żeby się domyśleć jakiego. Tego samego dnia lokacja była zupełnie inna. Nie było krzyków radości, nie było nikogo, były tylko przerażające krzyki. Oswald chciał natychmiastowo stąd uciekać, ale był zmartwiony o swoich przyjaciół, więc poszedł do przodu. Zobaczył tego mężczyznę w stroju królika i królik zaprowadził go do pokoju zabaw, gdzie było pół tuzina martwych dzieci. 6 dzieci. Oswald przeraził się, zaczął uciekać do basenu z piłeczkami, a kiedy wrócił do prawdziwego świata, zobaczył swojego ojca, wściekłego na niego, że bawi się w tym brudnym basenie. Natychmiast ręka Spring Bonniego pojawiła się z basenu, złapała jego ojca i ukryła gdzieś pod piłeczkami. Następnie ta dziwna kreatura wstała, złapała Oswalda, po prostu wyszła z pizzerii. Drzewo właściciel pizzerii zachował się, jakby nic się dziwnego nie wydarzyło. Ale jednak coś się działo. Ta rzecz zaczęła zachowywać się jak jego ojciec, wzięła go do samochodu, zaczęła jeździć i wszystkim wydawało się, że wszystko jest dobrze, że ta dziwna postać to jest po prostu ojciec Oswalda. Jedyne osoby, które widziały prawdziwego Spring Bonniego to Oswald i później też jego kot. To jest naprawdę dziwny setup. Utrzymał się tak przez jakieś 2 dni. Bardzo mi się podobał fragment, w którym powiedzieli, że ta żółta rzecz odkurzała salon. To musiało wyglądać naprawdę dziwnie. Oswald nie miał za dużo wyboru i musiał współpracować z tą postacią, ale wciąż planował pozbyć się tego potwora, odzyskać swojego ojca. W nocy pobiegł do pizzy Jeffa, znalazł swojego tatę nieprzytomnego w basenie z piłeczkami, ale zanim zdążył mu pomóc, ta kreatura pojawiła się, zaczęła z nim walczyć. Podczas walki okazało się, że ten królik to prawdziwa, żyjąca rzecz. To nie był człowiek w kostiumie, tylko jakiś potwór. Miał 2 rzędy zębów, którymi ugryzł Oswalda, a w tym samym czasie oczy wyglądały na sztuczne. Kiedy Oswald je uderzył, to wydawały się jak piłeczki. Wcześniej też Spring Bonnie nie okazywał żadnych ekspresji, więc wciąż wyglądał jak strój. Wygląda jak coś pomiędzy żywą istotą a strojem. Ewentualnie cała ta kreatura uwięziła się w linach, które otaczały basen. I po chwili Oswald nie widział nic innego jak tylko zwykły, pusty strój żółtego królika. Jego ojciec obudził się, pogodzili się, a Oswald nie powiedział prawdy, bo i tak nie uważał, że ktokolwiek mu uwierzy w jego historię. Już wcześniej mu nikt nie wierzył, bo wszystkim wydawało się, że to jest jego ojciec po prostu, a nie potwór. Więc ta historia miała dosyć dobre zakończenie. Była to swego typu lekcja dla Oswalda. Mógł zacząć cieszyć się trochę lepiej z tych złych warunków, w których się znajdował. Była też nowa dziewczyna w szkole, z którą się zaprzyjaźnił, kiedy kreatura podszyła się pod jego ojca, ale przynajmniej ta historia skończyła się dobrze. Wydaje mi się, że Into the Pit to jest dosyć spoko historia, jest na pewno dziwna, ale wyjątkowo. To jest jedyna z pierwszej książki, która wydaje się być rzeczywiście kanoniczna. Ale oczywiście nie mówi nam nic istotnego, tworzy jakieś dziwne zasady, więc uznaje ją za kanoniczną, ale nieistotną. Możemy zastanawiać się, co to się stało, czy Oswald rzeczywiście podróżował w czasie, czy nie, czy to była jakaś halucynacja magiczna, duch przeszłości, który nawiedzał ten basenik, a później imitował ojca z jakiegoś dziwnego powodu, nie wiemy jakiego. Wydaje mi się, że był tutaj jakiś ukryty motyw za jego akcjami, że jesteśmy w stanie się domyśleć, o co tutaj chodziło. Nie jest to nic istotnego, nie potwierdzili, że to jest kanoniczna historia, ale zastanowienie się nad tym, o co tutaj mogło chodzić, może być czymś interesującym. Nie powiedziałbym, że ta historia potwierdza nam cokolwiek, jak na przykład to, że MCI wydarzyło się w 1985. Może tak niby działać, ale nie używałbym tej historii jako żaden dowód. Jest tutaj 6 dzieci, zabite w party roomie. Wydaje mi się, że to zostało napisane specyficznie trochę inaczej niż oryginalnie w grach, żebyśmy nie zastanawiali się nad tym. Możemy robić sobie teorie na temat tej książki, ale nie powinniśmy łączyć tego z fabułą gier. Obecnie wydaje mi się, że najwięcej sensu ma ten 6 dzieciak. Wiemy, że dzieci zostało zabite 6, więc wydaje mi się, że 6 dzieciak nawiedził strój Spring Bonniego i został uwięziony w tym basenie z pieczkami na wiele lat. To by mogło wyjaśnić nam większość całej historii. Ona tworzy takiego niekanonicznego 6 dzieciaka, który został zabity, został uwięziony w basenie z piłeczkami. Możliwe, że strój został tam ukryty. Po incydencie lokacja została zamknięta i nigdy więcej nie ruszył tego basenu z piłeczkami, dlatego nigdy nie został ten strój znaleziony. Dopiero Oswald tam wszedł i go znalazł. Nie jestem jakoś silnie przekonany co do tej teorii, ale wydaje mi się, że ona ma sens. Inną interpretacją mogłoby być po prostu William Afton, że cała ta postać to po prostu jakaś tam interpretacja mordercy i został napisany w jakiś tam dziwny, specyficzny sposób, dlatego nie atakuje Oswalda, tylko zachowuje się jak jego ojciec. Ciężko powiedzieć.
To jest bardzo fajny materiał, żeby sobie na ten temat pospekulować. Jeżeli interesują Cię historie horrorowe, to naprawdę polecam przeczytać tę książkę, bo ominąłem masę szczegółów, masę backstory. Nie chcę po prostu przeczytać całej tej książki na odcinku. Ale powiedzcie mi, co wy sądzicie o tej historii w komentarzach. Spróbuję się dołączyć, spróbuję też coś jeszcze więcej powiedzieć, więc zapraszam do dyskusji.